A dlaczego jeszcze nie znaleźliśmy kosmitów? Najprostsza odpowiedź brzmi, ponieważ ich nie szukaliśmy. Otóż projekty kosmiczne, jak i sama nasza technologia są na bardzo wczesnym etapie. I ich zadaniem jest bardziej eksploracja kosmosu niż znajdywanie życia, ale w takim razie dlaczego kosmici nas nie znaleźli? Rzecz jasna istnieje dużo teorii na temat wizyty kosmitów na Ziemi, ale dopóki nie usłyszymy od wysoko postawionej osoby, że one są prawdziwe, przyjmijmy, że nie są prawdziwe. W dzisiejszym odcinku przybliżę wam temat tego, dlaczego kosmici nas nie znaleźli. Pierwszą przeszkodą jest ułożenie wszechświata. Między nami a inteligentnym życiem mogą torować drogę setki galaktyk i planet, które będą zjadać każdy sygnał radiowy i każdą poszlakę, że jesteśmy w tym miejscu lub oni są, gdzie są. Jednak sygnały radiowe są również bardzo mało prawdopodobne w odkryciu, również przyjmując, że dotrą do nas przez te setki galaktyk i planet, ponieważ aby taka wiadomość do nas dotarła, musiałaby dysponować mocą paru planet. I chociażby z uwagi na to, że przyjęło się, że nasz wszechświat ma 14 miliardów lat i zanim pojawiło się w nim pierwsze życie, cywilizacji, które okupują kosmos i mają w swoich szeregach setki planet, może być ich bardzo mało, o ile w ogóle. Dla przykładu, każdy z nas zna Marsjanów z bajek i nie są to symboliczne nazewnictwa. Około 4 miliardy lat temu, zanim Ziemia stała się zatą do życia, Mars bardzo przypominał Ziemię i jeśli było na nim życie, to mogło wyginąć. Pokazuje to, jak trudno stać się cywilizacją dominującą. W 1987 roku naukowcy odkryli asteroidę z Marsa, ale miało na coś na wzór skamieniałych mikroistot. W badaniu udowodniły co prawda, że były one za małe, aby odpowiadały za żywe istoty, ale z tego również względu mówi się, że Marsjanie nie żyją pod powierzchnią Marsa, jak w bajkach. Po drugie, życie może się toczyć w naszym Układzie Słonecznym. Chociaż nasza technologia bada otaczające nas planety, to na planetach może istnieć życie, które pojmujemy w odmienny sposób. To znaczy mikroistoty takie jak bakterie. I chociaż szanse na to, że to ma miejsce jest małe, to grunt w trakcie eksploracji kosmosu wiedzy, co się eksploruje i przez niewiedzę nie zniszczyć życia, którego nikt sobie nie wyobraża. Dlatego również nasza technologia stale bada życie w kosmosie. Po trzecie, kosmos jest bardzo mało stabilny. To znaczy, że nasz Układ Słoneczny i jego okolice, wokół których krąży 5000 odkrytych przez nas planet, mogą być częścią czegoś bardzo chaotycznego, co zmienia swoje położenie o miliardy kilometrów co 5 sekund i odkrycie kosmitów jest kwestią lat, aż w naszym zasięgu znajdzie się obca cywilizacja. Jak widzicie, temat nie ogranicza się do powiedzenia wybuduj statek kosmiczny, ponieważ za mało wiemy o wszechświecie. Zachęcam cię do dyskusji w komentarzach.